Ten materiał ma charakter edukacyjny i nie zastępuje profesjonalnej diagnozy ani leczenia. Celem filmu jest zwiększanie świadomości o zdrowiu psychicznym. Dzień dobry. Zgodził się ze mną porozmawiać dr Maciej. Po ostatnim filmie, który nagrałem też z Maciejem z Warszawy, dostałem dużo wiadomości takich prywatnych odnośnie chorób psychicznych, chorób można powiedzieć cywilizacyjnych, tak? Tak. I Maciej zgodził się z nami porozmawiać, przybliżyć nam pewne choroby. Zaczniemy od nerwicy, później będzie depresja. Jeżeli temat będzie interesował, to pociągniemy temat dalej. Ale ja bym chciał, żebyś, Maćku, się przedstawił bliżej naszym widzom, kim ty jesteś tak naprawdę. Witam, dzień dobry. Nazywam się Maciek Danilewicz. Jestem konsultantem, psychiatrą i terapeutą poznawczo-behawioralnym. Od 2007 prowadzę swoją klinikę w Doncaster, jak również pracuję w przychodni zdrowia psychicznego w Hull. Może opowiem tylko o sobie ciutkę więcej. Skończyłem studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie przeniosłem się do Anglii. Tutaj w Anglii pracowałem w szpitalach psychiatrycznych, pracowałem w szpitalach również psychiatrii sądowej. Zajmuję się raportami sądowymi dla osób cierpiących na choroby psychiczne, jak również prowadzę swoją praktykę, gdzie przyjmuję pacjentów dorosłych. Także zapraszamy na odcinki z nami i pierwszym odcinkiem będzie nerwica. Czym właściwie jest nerwica? Więc nerwica jest zespołem zaburzeń raczej niż pojedynczą jednostką chorobową. Te zaburzenia są związane z szczególnym sposobem myślenia na temat pewnych tematów, na temat przyszłości, na temat świata, który powoduje reakcję organizmu, reakcję jakby obronną organizmu, czy reakcję stresową. Zaburzenia nerwicowe mogą, że tak powiem, mogą dotyczyć albo poszczególnych sytuacji, czyli na przykład występowania przed dużą grupą ludzi, podróżowania, na przykład fobia przed lataniem, ale również istnieje tak zwany uogólniony zespół nerwicowy, który polega na tym, że osoba przejmuje się większością decyzji, większością rzeczy, które musi zrobić i dochodzi do pewnego rodzaju myślenia katastroficznego, gdzie osoba przewiduje, że czegokolwiek się nie podejmie, to nie wyjdzie. Istotne jest, żeby zwrócić uwagę na to, że nerwice nie są tak naprawdę chorobami, które polegają na zaburzeniu funkcjonowania mózgu. Nie ma tam zaburzenia funkcjonowania przekaźników czy neuronów. Zespoły nerwicowe są to jednostki chorobowe, które polegają na specyficznym sposobie myślenia na temat siebie i świata nas otaczającego. Czym naprawdę jest nerwica i jakie są jej objawy? Więc nerwica, tak jak wcześniej już powiedziałem, jest to zespół, jakby system myślenia. I teraz jeżeli pomyślimy sobie w ten sposób, że jeżeli w tym pokoju, w którym się znajdujemy, byłoby niebezpieczne zwierzę, na przykład tygrys,
Naszą naturalną reakcją naszego organizmu byłaby reakcja na to zagrożenie. Na czym ta reakcja by polegała? Przede wszystkim nasz organizm w momencie, w którym jesteśmy w sytuacji zagrożenia, zaczyna wydzielać 3 hormony. Wydziela noradrenalinę, następnie adrenalinę, a następnie kortyzol. To są wszystko jakby neuroprzekaźniki i hormony, które są odpowiedzialne za reakcję na stres, reakcję na zagrożenie. I co one powodują? No, przede wszystkim powodują to, że chcą nas przygotować na albo walkę z zagrożeniem, albo ucieczkę przed zagrożeniem. W związku z powyższym celem działania nasz organizm w tym momencie przygotowuje się na tą walkę poprzez zwiększenie częstości oddychania, tak żeby więcej tlenu dochodziło do organizmu, podniesieniem ciśnienia tętniczego i zwiększeniem częstości pracy serca, czyli tętna naszego, po to, żeby więcej krwi było pompowane do mięśni, których będziemy w tej sytuacji musieli używać. Następnie zwiększeniem pocenia się, po to, żeby jakby ochłodzić, zmniejszyć temperaturę, no bo w trakcie walki czy w trakcie ucieczki ta temperatura naszego ciała by wzrosła, jak również przekierowywaniem przepływu krwi z narządów, których w danym momencie nie używamy, czyli na przykład z naszego układu pokarmowego, po to, żeby więcej krwi, więcej tlenu przechodziło przez narządy, które musimy używać, czyli mięśnie. I teraz osoba, która choruje na nerwicę, ma dokładnie takie same objawy, jak każdy z nas miałby w sytuacji zagrożenia. Czyli zaczyna się pocić, zaczyna szybciej oddychać, szybciej zaczyna bić serce, odczuwa takie ściskanie w żołądku i to są normalna reakcja naszego organizmu na zagrożenie. Natomiast różnica w nerwicy jest taka, że to zagrożenie jest w naszej głowie. Czy poza objawami somatycznymi występują jakieś jeszcze inne objawy? Jak najbardziej. Te objawy, które przed chwilą nakreśliłem, to są objawy somatyczne, natomiast osoba, która choruje na nerwicę, również będzie cały czas myślała o tym zagrożeniu. Próbowała rozwiązać albo przewidzieć, jak uniknąć tego zagrożenia. W związku z tym taka osoba będzie miała duży problem z tym, żeby się wyciszyć, żeby się skoncentrować na czymś poza tak naprawdę przewidywaniem, że coś złego może się stać. Taka osoba będzie bardzo często miała problemy z zasypianiem, ponieważ w momencie, w którym kładzie się do łóżka, kiedy zapada cisza, myśli coraz bardziej na temat tego przewidywanego, negatywnego zdarzenia, które może nastąpić. Przez to obniżona jest koncentracja, obniżona jest zasadniczo zdolność do funkcjonowania. W zależności również od rodzaju tych zaburzeń nerwicowych, taka osoba może mieć zasadniczo zmniejszony apetyt, unikać wychodzenia z domu, unikać niektórych miejsc czy większości miejsc, unikać zatłoczonych miejsc, mieć trudności na przykład z podróżowaniem różnymi środkami komunikacji. I tak naprawdę zespół tych objawów, które występują w nerwicy, jest bardzo różny w zależności od osoby. Natomiast te objawy somatyczne występują praktycznie zawsze. Na czym polega diagnostyka nerwicy? Diagnostyka nerwicy jest dość prosta i polega tak naprawdę na wywiadzie z pacjentem, który trwa około pół godziny do 45 minut.
Większość pacjentów już przychodząc na konsultację wie, na czym polega problem, jest w stanie opowiedzieć, że na przykład ciągle się czymś martwią się rzeczami, którymi poprzednio się nigdy nie martwili, że bardzo często katastrofizują, że zmagają się z podjęciem jakichkolwiek decyzji, ponieważ przewidują, że coś złego się stanie, że ta decyzja będzie niesłuszną decyzją. W związku z tym jakby diagnostyka nerwicy jest dość prosta. Czy pacjenci często przychodzą z samodiagnozą? Wiadomo, mamy teraz internet, TikToki, różne filmiki i zdarza się tobie, że pacjent przychodzi i on wie, co mu jest, tylko oczekuje potwierdzenia lub zaprzeczenia, że ma nerwicę. Jak najbardziej. Większość pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi ma świadomość tego, że cierpią z powodu nerwicy i jakby przychodzą samozdiagnozowani. Dzięki mediom społecznościowym, dostępności internetu, dużo ludzi ma świadomość o tym, co im dolega. Ponieważ ciężko jest pomylić nerwicę z jakimkolwiek innym zespołem chorobowym, tutaj jakby nie ma zagrożenia w tym, że osoba czyta na ten temat, że osoba jakby przychodzi prawie z gotową diagnozą. Myślę, że również dostępność informacji i fakt, że nerwica w tej chwili stała się troszkę zespołem zaburzeń, na których wiele osób cierpi. Nie ma tej stygmy, którą miała 20 lat temu czy 30 lat temu i więcej ludzi zgłasza się wcześniej po pomoc do psychiatry, zanim te zaburzenia nerwicowe rozwiną się do takich, które ciężko upośledzają ich codzienne funkcjonowanie. Jakie są przyczyny i czynniki ryzyka nerwicy? Więc nerwica, tak jak powiedziałem, jest specyficznym systemem myślenia, które dana osoba ma. W związku z powyższym nerwica bardzo często rozwija się w dzieciństwie, kiedy, zwłaszcza bardzo często moi pacjenci mówią, że powiedzmy, kiedy pytam, czy rodzice mieli nerwicę, odpowiadają, że no, nie mieli formalnej diagnozy, bo te diagnozy były znacznie rzadsze 20-30 lat temu, ale że mama się wszystkim przejmowała i martwiła na przykład. W związku z powyższym często ludzie, którzy chorują na nerwicę, jakby wyuczyli się już w domu, czy w szkole, czy poprzez zdarzenia gdzieś w dzieciństwie, że świat jest miejscem niebezpiecznym i grożą im szczególne zagrożenia występują w tym świecie i na to trzeba uważać. I to jest jakby podstawa do rozwoju nerwicy. Często również do tego dołączają się jakieś traumatyczne zdarzenia, przez które dana osoba przechodzi, które powodują, że zaczyna wierzyć w to, że jednak nie jest jako jednostka bezpieczna w tym świecie. Natomiast zwykle jakieś większe zdarzenie jest jakby czynnikiem wywołującym te napady, te stany lęku czy stany nerwicowe, które, że tak powiem, zaczynają wpływać w pewien sposób na codzienne funkcjonowanie danej osoby. I to może być zmiana pracy, to może być rozstanie z partnerem, to może być jakiekolwiek negatywne zdarzenie w życiu danej osoby. I wtedy ta nerwica, która już była jakby gdzieś tam, te podstawy nerwicy, które były zasiane przez długie lata, one zaczynają wpływać na funkcjonowanie, codzienne funkcjonowanie jednostki. My wszyscy mamy pewnego rodzaju zmartwienia i rzeczy, którymi się przejmujemy, którymi się martwimy, których się boimy.
Jest to zupełnie normalne. Natomiast tak naprawdę nerwice z punktu widzenia medycznego diagnozuje się dopiero wtedy, kiedy zaczyna to wpływać na codzienne funkcjonowanie danej jednostki. Jak wygląda leczenie i terapia? Leczenie nerwicy jest zawsze dwuetapowe. Więc najczęściej zaczynamy oczywiście po zdiagnozowaniu nerwicy, zaczynamy od przepisywania leków. I tutaj jeżeli chodzi o leki, które przepisujemy, to główną grupą leków, których się używa, są przeciwdepresanty, które powodują podniesienie ilości serotoniny w mózgu, a dzięki temu jakby balansują poziom noradrenaliny w mózgu i objawy nerwicowe dzięki temu ustępują. Na rynku jest kilka przeciwdepresantów, które mają szczególnie pozytywny wpływ na to balansowanie poziomu noradrenaliny, jakby wyciszenie tego systemu adrenaliny, co powoduje ustąpienie objawów. Drugą grupą leków, które mogą być używane w leczeniu nerwicy, są gabapentynoidy. Tutaj przede wszystkim lek, który nazywa się pregabalina. I te leki działają w troszeczkę inny sposób, ponieważ one zostały w ogóle wprowadzone na rynek początkowo jako leki przeciwpadaczkowe i one zwalniają przekaźnictwo nerwowe i dzięki temu ta reakcja adrenergiczna, ta reakcja organizmu przez wyrzucenie tej noradrenaliny jest spowolniona i powoduje opanowanie tych objawów nerwicy. Kolejną grupą leków, którą możemy używać w leczeniu objawów somatycznych nerwicy, są beta-blokery, tutaj szczególnie propranolol, który po prostu powoduje zblokowanie jakby receptorów, gdzie adrenalina, z którymi łączy się adrenalina, a przez to ustąpienie tych objawów somatycznych. Natomiast beta-blokery dzięki temu mogą pomóc w leczeniu napadów paniki w trakcie nerwicy, natomiast nie powodują ustąpienia tego uporczywego myślenia i tego katastroficznego myślenia, które osoba z nerwicą ma. Nie wpływają również na poprawę jakości snu. Są na rynku jeszcze starsze leki z grupy benzodiazepin, które dawniej były używane w leczeniu nerwicy, natomiast ze względu na to, że są wysoce uzależniającymi lekami, w tej chwili bardzo rzadko ich się używa. I to byłby pierwszy etap leczenia nerwicy. Drugim etapem leczenia nerwicy jest zawsze psychoterapia i istnieją bardzo jasne dowody naukowe, że psychoterapia, jeżeli chodzi o długotrwałe leczenie nerwicy, ma zasadniczo większą efektywność niż leki. I tutaj trzeba coś zrozumieć, ponieważ nerwica jest wywołana przez specyficzny system myślenia jednostki, specyficzne przekonania jednostki, a nie zaburzenia funkcjonowania mózgu jako takiego. Leki tylko jakby likwidują objawy, ale jeżeli nie dojdzie do zmiany tego systemu myślenia, po odstawieniu leków objawy nawrócą. W związku z tym, dlatego najistotniejsza jest tutaj w leczeniu nerwicy psychoterapia. I tutaj głównie efektywność psychoterapii jest wykazana dla psychoterapii poznawczo-behawioralnych. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego w takim razie w ogóle przepisujemy leki. Z tego, co wcześniej powiedziałem, oczywiście osoba, która cierpi na nerwicę, ma duże problemy z koncentracją, z pamięcią, ponieważ mózg jest pochłonięty tym martwieniem się o wszystko. W związku z tym takiej osobie bardzo ciężko byłoby się zaangażować w psychoterapię, która wymaga skupienia, która wymaga rozmowy z terapeutą. I dlatego jakby wstępem do leczenia jest przepisanie leków.
Natomiast właściwym leczeniem jest ten drugi etap, czyli psychoterapia, która po zakończeniu pozwoli danej osobie przestać zażywać leki i objawy wtedy nie wrócą. Czyli jak mam to rozumieć, że nerwica nie jest wyleczalna do końca, cały czas już będzie się żyć z nerwicą, czy można ją wyleczyć, że nigdy nie wróci? Więc nerwicę można wyleczyć, że nigdy nie wróci, ale przy pomocy psychoterapii. Tak jak powiedzieliśmy, jest to system, nerwica wynika z systemu przekonań dotyczącego świata, innych osób i samego siebie. W związku z powyższym, dopóki nie zmienimy tego systemu przekonań, czy go nie zmodyfikujemy w ten sposób, żeby nie wywoływał tego lęku przed wychodzeniem z domu, czy lęku przed podjęciem decyzji, co można zrobić tylko i wyłącznie przy pomocy psychoterapii, leki nigdy nie wyleczą nerwicy. W związku z tym właściwym leczeniem nerwicy jest psychoterapia. Leki tylko pozwalają osobie, która cierpi na nerwicę, w pełni zaangażować się w psychoterapię. Jak wygląda codzienne życie z nerwicą? Więc codzienne życie z nerwicą jest bardzo trudne. Osoba od samego poranka jest pochłonięta ciągłymi myślami, nawracającymi myślami o tym, że coś złego może się zdarzyć, że że stanie się coś strasznego. Zależy to również od typu zaburzenia nerwicowego, ale bardzo często te osoby izolują się w domu, nie wychodzą, nie spotykają się z innymi, zwłaszcza jeżeli mają lęki przed przebywaniem w zatłoczonym środowisku. Powoduje to, że nie są w stanie podróżować środkami komunikacji publicznej, że mają ograniczoną ilość miejsc, do których mogą iść. Nerwica potrafi być jedną z najbardziej upośledzających jakość życia chorób psychicznych. Czy są jakieś techniki, które mogą pomóc w radzeniu sobie z tymi objawami? Więc są techniki, przede wszystkim techniki medytacyjne, techniki relaksacyjne, natomiast tak naprawdę one pomagają, definitywnie pomagają w radzeniu sobie z objawami, natomiast im wcześniej taka osoba trafi do psychiatry i im wcześniej rozpocznie właściwą psychoterapię, której nie można zrobić w domu przy pomocy internetu czy filmików na mediach społecznościowych. Jak reagować, gdy osoba bliska, jeżeli czujemy, że coś jest nie tak i co pomaga, a co szkodzi? No więc generalnie chyba najgorszym, co można do takiej osoby powiedzieć, to żeby się nie przejmowała. Ten system myślenia jest tak zakorzeniony u osoby chorującej na nerwicę, że członek rodziny czy przyjaciel nie będzie w stanie zmienić tego systemu myślenia. Definitywnie sugerowałbym przekonanie takiej osoby, żeby jak najszybciej zgłosiła się do psychiatry i rozpoczęła właściwe leczenie, zanim te objawy nerwicowe się nie nasilą. Niestety nerwica jest takim troszkę samonapędzającym się zespołem, który powoduje, że osoba ten wachlarz zmartwień, wachlarz rzeczy, którą osoba się przejmuje, czy których się boi, stopniowo się rozszerza. W związku z powyższym, im szybciej w nerwicy się zareaguje, tym lepiej. Czy zauważyłeś zmianę w społeczeństwie, w podejściu do tej choroby? Jakie to było kiedyś, a jak to jest teraz? Jak najbardziej. W chwili obecnej nerwica przestała być czymś, co powoduje stygmę, czego ludzie się obawiają. Coraz więcej mówi się o tym, że zaburzenia nerwicowe tak naprawdę są częste. Jest coraz wyższa świadomość społeczna tych zaburzeń nerwicowych, jak również jest coraz większa dostępność informacji dotyczących właśnie
tych zaburzeń. I dlatego ludzie, w tej chwili pacjenci zgłaszają się zasadniczo wcześniej niż powiedzmy sobie 10 lat temu czy 15 lat temu, ponieważ mają świadomość tego, że pierwsze jest to rzecz, która jest uleczalna, a po drugie dlatego, że chcą uniknąć pogłębienia się tych problemów nerwicowych. Także definitywnie dostępność informacji na temat nerwicy i powiedzmy sobie bardziej otwarte dyskusje na temat nerwicy jako prawie choroby wywoływanej pędem obecnego świata wpłynęły bardzo pozytywnie na świadomość społeczną i podejście do nerwicy. A co byś poradził osobie, która podejrzewa u siebie nerwicę, a boi się lub wstydzi kontaktu z lekarzem? No więc generalnie niestety jedyną możliwością leczenia nerwicy jest ten kontakt z lekarzem. Nerwica sama nie ustąpi. Ja myślę, że tak jak mówię, osoba, która wstydzi się tego kontaktu, boi się, musi mieć świadomość, że bardzo wiele ludzi cierpi na nerwicę, że nie jest osamotniona w społeczeństwie, że jest to coraz częstszy zespół zaburzeń, nie nawet jednostka chorobowa, ale również taka osoba powinna mieć świadomość, że jeżeli sięgnie po taką pomoc, to jest to zespół zaburzeń, który jest całkowicie uleczalny. W związku z tym nie ma się czego bać w sensie kontaktu z lekarzem, kontaktu z terapeutą, jeżeli chodzi o nerwicę. Jaki jest wpływ tempa życia, które teraz występuje, na to, że ludzie chorują na nerwicę? To bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre dlatego, że zauważamy stopniowy wzrost tak naprawdę zaburzeń nerwicowych. Stało się to praktycznie w tej chwili najpopularniejszą jednostką chorobową, najczęstszą jednostką chorobową, jeżeli chodzi o zaburzenia psychiatryczne. Jest to definitywnie związane z tempem życia, jest to definitywnie związane z faktem, że wymagania od nas są coraz większe, napływ informacji jest coraz większy, zwłaszcza informacji negatywnych. My wiemy, co się dzieje, wystarczy oglądnąć wiadomości i generalnie główne wiadomości, w tych wiadomościach, których słuchamy czy oglądamy, głównym tematem jest kto zginął, jaka katastrofa, tragedia gdzieś się zdarzyła na świecie, co powoduje, że jednak te lęki gdzieś tam u nas zostają. Co więcej, tempo życia wzrosło, jeżeli chodzi o również stres w pracy, on zasadniczo wzrósł. Jesteśmy coraz częściej atakowani przez wiadomości dotyczące na przykład naszej pracy, po godzinach pracy, poprzez to, że każdy jest w stanie przejrzeć maile o dowolnej godzinie, każdy ma dostęp do tych wiadomości. Wpływa to dość negatywnie na tak naprawdę naszą zdolność do tego, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. W jednej z przychodni psychiatrycznych, w których pracowałem, doszło do tego, że podjęto decyzję, że menadżerowie nie mogą wysyłać wiadomości mailowych do pracowników po godzinie 17, dlatego że ludzie czuli się zobligowani, żeby nie tylko to przeczytać, ale również na to odpowiedzieć. W związku z powyższym zaburzało to kompletnie ich balans pracy i życia prywatnego. Myślę, że bardzo istotnym jest to, żeby taki balans znaleźć. Istotne jest to, żeby zapobiec rozwojowi zaburzeń nerwicowych, żeby znaleźć odpowiedni balans między pracą a tak naprawdę odpoczynkiem,
kiedy to wszystko, czym się martwimy, czy te wszystkie zadania, które są na nas nałożone, pozostawiamy w pracy, a sami zajmujemy się tym, co nam sprawia przyjemność. A czy istnieje jakaś zależność, jeżeli chodzi o płeć, o wiek, że takie osoby popadają częściej niż inne na nerwice? Więc statystyk jest bardzo dużo i te statystyki troszeczkę są sprzeczne ze sobą. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że jakby statystyki nie dotyczą nerwicy jako zespołów, tylko robione są dla poszczególnych rodzajów zaburzeń nerwicowych. Natomiast definitywnie, co obserwuję w mojej praktyce, jest coraz młodszy wiek ludzi z zaburzeniami nerwicowymi. I to związane jest z tak naprawdę presją, która, tak jest przynajmniej moje rozumienie, czy moja interpretacja tego, że coraz więcej młodych ludzi zgłasza się z zaburzeniami nerwicowymi. Związane to jest presją szkoły, presją osiągnięcia czegoś w życiu, presją rodziców, tak naprawdę presją świata do tego, żeby coś osiągnąć. Ci młodzi ludzie są jednak karmieni cały czas nie zawsze prawdziwymi obrazami ludzi sukcesu, no i nakładają na siebie tyle obowiązków i tyle pracy już od młodego roku, że bardzo często rozwijają zaburzenia nerwicowe. Czy emigracja jest czynnikiem, która może wywołać nerwice? Jak najbardziej. Emigracja jest jednym z najbardziej stresujących, że tak powiem, jedną z najbardziej stresujących rzeczy, którą dana osoba może zrobić. Jeżeli sobie wyobrazimy, że dochodzi do zmiany kulturowej, dochodzi do pewnej bariery językowej, nawet jeżeli ta osoba bardzo dobrze mówi w danym języku, to zawsze jest to jakby drugi język. Dochodzi do tego rozłąka z rodziną, przyjaciółmi, konieczność nauczenia się nowych systemów, odnalezienia się w tym nowym systemie społecznym, czyli nowe systemy w pracy, nowe systemy że tak powiem, w domu. Trzeba się dowiedzieć, jak zapłacić rachunki, trzeba się dowiedzieć, w jaki sposób, nie wiem, wezwać hydraulika, jak ten system społeczny danego kraju działa. Może być to tak naprawdę tym czynnikiem wywołującym nerwicę, tak jak powiedzieliśmy, i prowadzić do rozwoju nerwicy. Myślę, że temat się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania lub komentarze, pod spodem filmu proszę o komentarze. Jeżeli ktoś chciałby się kontaktować z doktorem, jest taka możliwość? Tak, jest albo poprzez moją stronę internetową, którą podamy, tak jak rozumiem. Tak, ja podlinkuję wszystko w opisie pod spodem. W opisie, więc możecie Państwo wysyłać do mnie bezpośrednie wiadomości, jeżeli macie jakieś zapytania dotyczące tego materiału. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie naszego materiału. Pozdrawiamy. Cześć. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć.